to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Danii. Jestem już trzeci raz tutaj, raz byłem służbowo, czyli przyjechałem, zrobiłem swoje i pojechałem do domu. Raz 117 lat temu byłem z wycieczką szkolną, bo moja pani w podstawówce, pani od niemieckiego, organizowała takie wycieczki właśnie 3-4-dniowe zawsze do Niemiec. I raz coś jej strzeliło do głowy, żeby zorganizować wycieczkę na cały tydzień do Danii. I całą Danię żeśmy wtedy objechali. Właśnie też między innymi byliśmy w Legolandzie. Ja do Danii chciałem wrócić, bo jak byłem ostatnio, to miałem aparat od ojca, taki na kliszę, więc mogłem zrobić maksymalnie 20 zdjęć. I już wtedy jako 13-letni chłopak sobie wymyśliłem, żeby dorobił nieszablonowe zdjęcia, jakieś takie artystyczne. Wiecie, że jak jest jakiś budynek, to tak go zrobię przez liście. No i możecie się domyśleć ogólnie, jak to wyszło. No a druga kwestia, kupiłem sobie wtedy w Legolandzie jakieś tam malutkie klocki, jakieś takie główienko małe, jako pamiątkę. I potem to komuś oddałem, czego żałuję do dziś. Nie mam żadnej pamiątki z Danii, dlatego właśnie chciałem tutaj wrócić. Ja Legoland zapamiętałem jako taki wielki park rozrywki, a teraz jak tak chodzę, to takie mam wrażenie, że on nie jest zbytnio duży. I też z perspektywy kilkunastoletniego dzieciaka zapamiętałem, że te atrakcje tutaj to jest takie wow, nie? No a no teraz tego efektu wow już nie ma. Ale koniec końców powiem wam, że w Legolandzie podoba mi się bardziej niż na przykład w Disneylandzie. A to z tego względu, że jest zwyczajnie mniej ludzi, co jest prawdopodobnie związane z tym, że jest ten cały koronawirus, nie? Ja z Legolandu zapamiętałem jeszcze, że mają zajebiste lody za 20 zł. I dobrze pamiętałem, teraz lody kosztują już 24, ale wciąż są zajebiste. Ja wiem, jak oni robią, są zajebiste. No i tak no, kupiłem sobie klocki. Ja czasami sam o sobie mówię, że jestem pół mężczyzna, pół dziecko. Taki super bohater w sensie. W Danii nie wolno rozbijać się namiotem gdzie się chce, to jest zakazane. Ale za to po całym kraju mają oni porozrzucane mnóstwo takich miejscówek, takich pseudo-schronisk, które tu wyglądają bardziej jak takie po prostu budy, w których mieści się powiedzmy 4 osoby i tam można sobie się przespać. Najczęściej jest od razu miejsce na ognisko i to jest miejsce na powiedzmy 2-3 dodatkowe namioty. Czasami jest do tego bieżąca woda i prąd, ale wtedy to już kosztuje tam jakieś drobne, dosłownie parę złotych, ale no ale fajnie, że coś takiego jest, nie? No i ja właśnie, czekajcie, o tak wam pokażę. Tu jest taki fiord, którego teraz nie widać i tam właśnie jest jedno z tych takich schronisk gdzieś tam i tam chciałem się wczoraj ulokować, ale niestety za cholerę nie mogłem znaleźć tego miejsca, więc rozbiłem, no w samochodzie sobie spałem tutaj. Fajną mają miejscówkę, naprawdę, bo wieczorem to bardzo ładnie wyglądało. Tutaj właśnie mówię, taki fiord, tam jest brzeg, tu jest brzeg, a tam z tamtej strony jest taki port, ale też nie widać, no mgła jest, no rano, no. To co mi się bardzo podoba, to to, że oni przy takich właśnie głównych drogach mają bardzo często takie parkingi, jeszcze w ogóle z mapką, gdzie można sobie poszukać, nie wiem, tych no kempingów i od razu z ładnymi, czystymi, dobrze zachowanymi kiblami. Ale o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, że zmierzam teraz w kierunku Kopenhagi i żeby dostać się na wyspę, na której jest Kopenhaga, z wyspy, na której jest Odense, trzeba przejechać przez taki most. I to jest, o ile dobrze pamiętam, w ogóle najdłuższy most w Europie i nie ma innej drogi. A ten most jest płatny. Z tym, że ja się nie zainteresowałem wcześniej, ile ten most kosztuje, bo stwierdziłem, że to nie mogą być jakieś chore pieniądze. No i właśnie zeszło mi z konta 140 zł. A jeszcze muszę wrócić, więc 300 tylko po to, żeby przejechać się w tej weftę. No, Dania to nie jest tani kraj. To nie jest tani kraj. Żeby ograniczyć troszkę koszty podróżowania, to ja najczęściej biorę sobie ludzi na BlaBlaCarze. I najczęściej jest na tyle dużo zainteresowanych, że po Europie można powiedzieć, że ja sobie jeżdżę za darmo. Niestety w Danii BlaBlaCar ewidentnie nie jest zbytnio popularny, bo nie mam w ogóle chętnych. No ale czasami jak mi ktoś mówi, że ja sobie dużo gdzieś tam jeżdżę, czy coś takiego, no to moje koszty podróżowania są naprawdę niewielkie, bo jeżdżę za darmo, śpię pod namiotem za darmo, więc wszystkie moje koszty graniczą się tak naprawdę do biletów wstępu i jedzenia. Znaczy no wiadomo, to nie zawsze się tak uda, ale mimo wszystko uważam, że ja podróżuję stosunkowo oszczędnie.
Dania według polskiej Wikipedii składa się z 409 wysp, według angielskiej 443, a znalazłem jeszcze jakieś opracowanie, gdzie było napisane, że tych wysp jest 480. Nie wiem skąd takie rozbieżności, ale ogólnie chodzi tutaj o wyspy, które mają nazwy, bo tak łącznie to tych wszystkich wysp jest ponad 1500, z czego chyba 74 są tylko zamieszkane. Dodatkowo w skład Danii wchodzą także terytoria zależne, takie jak Wyspy Owcze i Grenlandia, i oba te terytoria mają bardzo dużą autonomię, o czym najlepiej świadczy fakt, że nie należą one do Unii Europejskiej. Kopenhaga jeszcze parę lat temu była w top 5 najbezpieczniejszych stolic świata. To się troszkę zmieniło przez te wszystkie lata. Jest to po części wina imigrantów, a po części też tego, że ujmę to tak, Dania testuje granice liberalizmu, czyli na przykład więźniowie są tutaj traktowani bardzo dobrze, a samo więzienie nie budzi strachu. O, albo na przykład pedofile. Pedofilia w Danii jest uznawana za chorobę, więc pedofilów się tutaj leczy zamiast karać. Oni mają nawet swoje stowarzyszenia, gdzie wymieniają się doświadczeniami. To wszystko wynika z takiego ogólnego przeświadczenia, że ludzie są z natury dobrzy, więc jeżeli będzie się ich dobrze traktować, to powinno być ok. W wyborach w Danii frekwencja często dochodzi do 90% i tutaj jak najbardziej powinniśmy brać przykład z Duńczyków, natomiast w pozostałych kwestiach już niekoniecznie. Od praktycznie uchwalenia konstytucji wszystkie wybory wygrywają partie, które postulują zwiększenie pomocy socjalnej. To z kolei prowadzi do tego, że jest coraz więcej urzędników, jest coraz większa biurokracja i obecnie mówi się o tym, że już 70% społeczeństwa duńskiego żyje na garnuszku państwa. Z tego też powodu w Danii są cholernie wysokie podatki, cholernie wysokie ceny, jest strasznie duże zadłużenie. No i od lat toczą się dyskusje, że trzeba w końcu coś z tym zrobić, bo w którymś momencie Andrzej to jebnie. No ale i tak w każdych wyborach, każda partia, która proponuje zaciśnięcie pasa, zmniejszenie tej pomocy socjalnej, taka partia zawsze przegrywa. W Danii istnieją bardzo silne grupy non-stop lobbujące za zwiększeniem pomocy osobom słabym. Więc Dania jest doskonałym przykładem konsekwencji takich działań. Tutaj słabi stają się coraz słabsi, a grupy, do których płynie pomoc socjalna, stają się coraz większe. Na przykład w Danii coraz więcej jest samotnych matek. Zastanówcie się, czy kojarzycie jakiegoś duńskiego polityka. Ja nie kojarzę, a to z tego powodu, że duńscy politycy są wyjątkowo słabi, totalnie bez wyrazu, tacy kompletnie beznadziejni. A to jest efekt tego, że politycy w Danii zarabiają bardzo słabo, więc jak ktoś coś umie, to woli iść do biznesu. I też z tego powodu ja od lat zawsze powtarzam, że politycy powinni, szczególnie ci, którzy, wiecie, najważniejsze osoby w państwie, ludzie, którzy siedzą w rządzie, powinni zarabiać bardzo dużo. Tylko w ten sposób możemy sobie zapewnić, że będą nami rządzić osoby kompetentne. Różnice w zarobkach w Danii są stosunkowo niewielkie. Ci, którzy zarabiają bardzo dużo, płacą bardzo wysokie podatki, z których potem wypłacana jest pomoc tym biedniejszym. W efekcie różnice w zarobkach między sprzątaczką a lekarzem są dużo mniejsze niż w Polsce. Ponieważ ta pomoc socjalna tutaj jest naprawdę bardzo duża, to często na przykład samotnym matkom najbardziej opłaca się nic nie robić. Ja w ogóle miałem w liceum chyba takiego kumpla, który wyjechał do Danii i tylko za to, że chodził do tutejszej szkoły i podpisał jakieś tam papiery, że będzie się uczył duńskiego i chyba, że tam, nie wiem, planuje zostać tu dłużej czy coś takiego, tylko za to dostawał co miesiąc 5000 zł. Co dla kilkunastoletniego chłopaka to był naprawdę olbrzymi majątek. Przesiedział tak parę lat i z tego co wiem już wrócił do Polski. Około 700 roku rozpoczął się proces jednoczenia plemion duńskich i tworzenia państwa. Powodem było rosnące wsie i stwarzające coraz większe zagrożenie państwo Franków. Cały ten proces łączenia zakończył w 965 roku Harald Sinozęby. Sinozęby, czyli Bluetooth. Teraz ktoś w każdej chwili może mi tutaj wpierdolić, bo poruszam się obecnie po Kristianii, czyli z jednej strony dzielnicy Kopenhagi, a z drugiej strony troszkę takiego osobnego państwa. Kristiania powstała w latach 70. Po prostu tutejsze miejscówki pozajmowali squattersi, których ideą było tworzenie takiego wolnego, hipisowskiego państwa. Ej, dobra, nie, chowam kamerę, pierdolę. No i nic, zostałem 2 razy spacyfikowany, z czego raz tak już bardzo nieprzyjemnie. W Kristianii nie wolno nagrywać, trzeba o tym pamiętać. Więc jeszcze raz, Kristiania to jest po prostu osobna dzielnica Kopenhagi, to z jednej strony, a z drugiej strony funkcjonuje ona troszkę jako osobne państwo, czyli mają tam jakiś swój rząd, jakieś tam swoje prawa. Powstała ona w latach 70. po prostu opuszczone budynki zajęli squattersi, którzy z racji tego, że zajęty przez nich teren był bardzo duży, wymyślili sobie, że stworzą pierwsze na świecie prawdziwie hipisowskie państwo. Chcieli oni po prostu stworzyć wolne państwo, bez tego całego wyzysku, komerchy, państwo, gdzie człowiek jest wolny, gdzie dużo można. No i właśnie to
dużo można jest tutaj kluczowe, bo bardzo szybko przyciągnęli tam różnego rodzaju narkomani i prostytutki. Miasto Kopenhaga wielokrotnie próbowało coś z tym problemem zrobić, ale nigdy nie wystarczająco skutecznie, co z kolei sprawiło, że Kristiania istnieje do dzisiaj. Z tym, że przez te wszystkie lata troszkę się zmieniła, zdecydowanie stała się taką atrakcją turystyczną, a to z kolei spowodowało, że ci oryginalni mieszkańcy w większości odpłynęli i teraz zamiast, tak jak na początku mieszkało tam kilka tysięcy osób, dziś mieszka chyba niecały 1000, coś koło tego, ale wciąż jest to dzielnica, gdzie ten wiadomy zapach unosi się non-stop, gdzie krzaki, to było dla mnie chyba najbardziej zaskakujące, gdzie krzaki marihuany po prostu rosną sobie przy drodze w ogródku, no i gdzie dużo jest, no, jednak mocno szemranego towarzystwa, gdzie ludzie leżą naćpani na ulicy. Po raz pierwszy w życiu też widziałem człowieka, który był tak naćpany, że po prostu miał oczy tak czerwone i totalnie nie ogarniając się wokół niego dzieje. Ale cały czas palił. Masakra. Ale ładna nawet miejscówka. Nawet ładna jest ta Kopenhaga, ma taki uroczek. Takie mamy czasy, że praca zdalna staje się powoli standardem. Ja też oczywiście z takiej pracy korzystam i jak najbardziej Wam wszystkim polecam. Wynająłem sobie domek na duńskiej wsi. Całkiem tanio, to tylko i wyłącznie dlatego, że koleś dopiero zaczyna swoją karierę z wynajmem, więc dla kilku pierwszych klientów miał dużo niższą cenę niż rynkową, bo ogólnie w Danii jest drogo, więc mi się, że tak powiem, troszkę udało. I teraz Wam pokażę jeszcze, jak ładnie mam na zewnątrz. No, cisza, spokój. I można sobie fantastycznie pracować. Wiecie, co mi się strasznie z Danią kojarzy? Świnie! Bo teraz już chyba nie, ale swego czasu, ileś tam lat temu, polscy rolnicy strasznie protestowali, żeby zakazać importu duńskich świń, bo te duńskie świnie są tańsze i lepsze i ogólnie polski rynek był tymi świniami zalany i polski rolnik nie mógł sobie z tym poradzić. Nie wiem, czy dalej ten problem występuje? Wydaje mi się, że chyba już nie, ale z tego, co kojarzę, to wciąż wiele przetwórni mięsnych korzysta z duńskich świń. Między VIII a XI wiekiem Duńczyków określano mianem wikingów. Wikingowie, wiadomo, opanowali całe tutaj Morze Północne, dotarli także prawdopodobnie około 1000 roku do wybrzeża Ameryki Północnej. W pewnym momencie przedostali się nawet przez Cieśninę Gibraltarską i pływali sobie po Morzu Śródziemnym, łupiąc chociażby północną Afrykę, ale najbardziej podobali sobie pewien region w północnej Francji, gdzie na tyle im się spodobało, że zaczęli przyjeżdżać bardzo regularnie, przypływać regularnie i łupić miejscowych, więc żeby sobie poradzić z problemem wikingów, tamtejszy władca przekazał im ten cały region w panowanie, a ponieważ wikingów określano mianem Normanów, to ten region, który otrzymali, nazwano Normandią. Po rozpadzie Unii Kalmarskiej Dania zaczęła ponosić praktycznie same porażki militarne, w efekcie których straciła aż 80% swojego terytorium. Ta seria strat terytorialnych i ogrom zniszczeń wojennych sprawiła, że Dania musiała na nowo przemyśleć swoją rolę na świecie. W pewnym momencie pojawił się pewien nowy rodzaj nacjonalizmu, mówiący, doceniający jakby rolę zwykłych ludzi, spokojne życie na wsi i unikanie szerszych aspiracji. I takie podejście do życia tak mocno weszło Duńczykom w krew, że na początku XX wieku pewien duński pisarz opisał to jako prawo Jante, mówiące mniej więcej, że nikt nie jest nikim wyjątkowym, nie próbuj się wywyższać i udawać, że jesteś lepszy od innych. I mimo iż prawo Jante jest dość krzywdzące, to jednak dość dobrze oddaje, jak funkcjonuje społeczeństwo duńskie. No bo tutaj na przykład, jeżeli ktoś odniesie jakiś spektakularny sukces, to często traktuje się go z pogardą, a poza tym, co bardzo jest charakterystyczne dla Danii, w domach praktycznie nigdy w oknach nie ma firan. I to właśnie po to, żeby pokazać ludziom, że ja nie mam nic do ukrycia. Dobrze, proszę Państwa, ja się z Wami powoli żegnam. Idę sobie jeszcze gdzieś tam, nie wiem do końca co tam jest, ale się przejdę. Przypominam, że zdecydowałem się zakończyć dalsze rozwijanie swojego bloga, więc jeżeli będziecie szukać jakichś informacji o Danii, to najlepiej nie tam. Z drugiej strony za to zapraszam na swojego Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.